Siema, siema. 6 rano. Piękny wschód słońca mnie wita. Jadę właśnie na Surin Island. Do Surin Island nie jest łatwo się dostać. Ze względu na to, że można tam pojechać tylko przez biuro podróży, z tego co wiem. Chociaż dzisiaj się dowiem, czy mogę to zdementować. Ale mi powiedzieli, że musi być biuro. Pływa tam tylko jeden speedboat dziennie. I dlatego nie chcieli mnie wziąć prywatnie. Powiedzieli, że jest tylko zarezerwowany dla biura. Ale zobaczymy. Postaram się złapać tam jakieś kontakty, zobaczyć jak to wygląda i zobaczyć, czy można sobie tam po prostu pojechać. Wow! Dla takich wschodów słońca właśnie warto wstawać rano. Niebo normalnie płonie. Dobra, już jedziemy, mamy jakieś 2,5 godziny trasy. Także jeszcze czas się przespać. Powiem wam, że w namiocie będzie na pewno się ciepło, ponieważ noc jest w namiocie tam. Ale to wszystko zobaczycie. No i dobra, dojechaliśmy. Firma Seastar. Ta miejscówka jest, gdzie się ludzie spotykają. Jaliśmy tu w sumie 2 godziny ponad. Dobra, trzeba się zarejestrować. Dostałem bransoletkę. Przychodzę. Pani tak na mnie patrzy. Peter? Ja pytam Peter. Skąd wiedziałaś? No i teraz trzeba wpisać, każdy dostał swój numerek. Idę jeść. Nie wiem, czy wiecie, ale Tajowie nie jedzą tradycyjnych śniadań. Tylko jedzą na śniadanie zawsze zupkę ryżową. Taką na przykład. One są naprawdę bardzo dobre. No, nie można latać dronem. No to park narodowy. Tak będę latał. Pani teraz powiedziała ważną rzecz. W zasadach, że park narodowy, no właśnie tutaj Surin, no i tam nie wiem w którą stronę, ale też niedaleko tutaj jest właśnie Similan. 5 miesięcy w roku jest zamknięty. Otwarty jest tylko 7 miesięcy w roku. I żeby nie dokarmiać zwierząt, ze względu na to, nie dokarmiać rybek i tak dalej, że te zwierzęta muszą same być nauczone zdobywać pożywienie. Że jeżeli one się przyzwyczają do tego, że ludzie dokarmiają 7 miesięcy w roku, a później nagle 5 miesięcy nikt ich nie dokarmia, zginą. Tak powiedziała. Także pamiętajcie o tym. Jeśli myślicie, że dokarmiacie jakieś rybki albo coś, jeszcze w ogóle chlebem, nie, to jest złe. Jestem takim asem. Poszedłem sobie po kawkę, wiadomo, smacznej kawusi, wiecie co i kogo. I moja cała grupa na nauce. A ja sobie stoję przed wejściem, jakby nigdy nic. Patrzę, nikogo nie ma z żółtą bransoletką. No, ale na szczęście się kapnąłem. Ale w ogóle jest troszkę zachmurzona. Na Surin Island musi być słońce, no musi być po prostu. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. Zauważyłem, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. Bo normalnie, ja jechałem 2 godziny. Jak sprawdzałem wcześniej, to powinienem jechać 3 godziny i powinienem łapać gdzieś... czekajcie, gdzie to jest miasto? To. Kuraburi. Tutaj się po prostu podobno wykupuje... Kurde, uciekło mi. Wykupuje się właśnie łódkę i tutaj z tego piera się wypływa, z tego portu. Piera, ale żebym powiedział. Stąd i płynie się elegancko tutaj na Surin Island. Nie wiem, to jest, może biura podróży inaczej mają, ale mniejsza z tym. Tam będzie tak cudownie, że po prostu szok. Nie mogę się doczekać już, szczerze mówiąc. Piękne miejsce. Teraz czeka nas jakieś godzinka 20, godzinka 30 trasy do pierwszej wyspy speedboatem. Dobra, zmiana planu, bo okazało się, że moja grupa jeszcze nie wsiada. Dobre. Pierwsze miejsce. Odwiedzamy wioskę Mokenów. Kim są Mokenowie? Mokenowie to są morscy cyganie, którzy tu po prostu mieszkają.
mają swoją wioskę wybudowaną. Oczywiście w centralnej części sprzedają pamiątki, zarabiają na tym, że turyści tutaj przyjeżdżają. Ale ja sobie wszedłem w inną część, żeby nie iść z całym tłumem. Myślałem, że mnie będzie atakował. Morda, ty nie jesteś psem. Tak wygląda życie. Anteny mają. Prąd też jest w miarę. Żyją pewnie z rybołówstwa. No bo z tego to przeważnie morscy cyganie żyją. Żebyście wiedzieli, jak wyglądają wyspy Surin. Dzisiaj, oczywiście tak jak wyglądają dzisiaj, to wam pokażę bardziej tą stronę dżungli. Postaram się dziś wejść w dżunglę. Bo pogoda średnia, ale na to nic nie poradzę akurat. Tutaj głównie na te wycieczki właśnie przyjeżdża się na snorkeling. Są piękne rafy koralowe. Można zobaczyć rekiny, żółwie. Także o to też tutaj w tym chodzi. No dobra, pokażę wam też trochę, jak wygląda, jakie pamiątki ludzie sprzedają. Chodzi o to, żeby ci ludzie też zarabiali jakoś. No i takie rzeczy tutaj robią dla turystów. Powiem wam, że cieszę się, że zostaję na noc. Ze względu na to, że będę mógł zobaczyć jeszcze jutro, jak wygląda. Teraz jesteśmy na pierwszej wyspie oczywiście, gdzie tu żyją ci morscy cyganie. Ale za chwilę płyniemy na drugą część. Tam też jest obiad, tam ja już zostaję właśnie. No i tam typowo jest już park narodowy. Chociaż tutaj pewnie też już. Tu też pewnie łapie. Powiem wam tak. Ogólnie wioska fajna. Fajnie to zobaczyć, bo ci ludzie tu tak żyją. Żyją cały czas, no nie ma co. No ale to, że tu pielgrzymcy turystów sobie przechodzą przez całą tą wioskę i oglądają to życie. Oczywiście ja też jestem takim turystą, nie mówię, że nie. No to takie są. No tyle dobrze, że ci ludzie właśnie sprzedają te pamiątki, że ci turyści wspierają tych ludzi, bo tak to wiadomo, no. Pieniądze są potrzebne do życia. Także są plusy i minusy. Dobra, kupiłem bransoletkę. Trzeba wspierać takich ludzi. Wiecie, za taką bransoletkę dałem 50 tajskich batów. Dla mnie to nic, a im pomoże. Na pewno coś. Chociaż minimalnie. No, a dwa będę miał prezent dla Ali. Ali przywoziłem bransoletki z różnych miejsc na świecie. Pewnie parę z was się zastanawiało, skoro jest tu tyle dzieci w wiosce, jak one się uczą. No i właśnie tutaj możecie zobaczyć, jest szkoła i właśnie które dzieci teraz mają lekcje. O, popatrzcie, bo to też jest ciekawe. Mają tutaj nawet swojego doktora, swoją małą klinikę. Woda piękna normalnie tu jest. Pokażę wam więcej. Ludzie poszli nurkować, znaczy snurkować. Mi się tu nie chce, bo tu jest podobno tylko rafa. Poczekam na jakieś inne. Relaksik. Za chwilę płyniemy na wyspę, tam już zostaję. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mnie. Dzisiaj jest dzień, w którym zaczynam pisać książkę. Nie wiem, ile to potrwa. Nie wiem, ile będę miał czasu. Chcę na pewno coś zrobić porządnie, chcę zrobić coś niesamowitego. Dzisiaj nadszedł ten dzień. Wyrwałem się na 2 dni, a w sumie no, prawie powiedzmy. Bo dzisiaj będzie pół dnia, jutro pół dnia z Phuket, z moich obowiązków. Chcę wykorzystać dobrze ten czas. Na wyspie, na której prawie nic nie ma. I będę się skupić na pisaniu. No, dopłynęliśmy do wyspy głównej, na której takiego
na której zostaje na noc. Wiecie co jest fajnego? Zostanie tu na noc. Kurde, nie wiem, czy kamerę mam równą. To, że o 3 czy o 4 ci wszyscy ludzie stąd jadą. I wyspa zostaje tylko dla paru osób aż do jutra, też gdzieś do takiej godziny właśnie, do 12-13. Już nie mogę doczekać, aż co pojadą. Nie będzie cisza i spokój i będę mógł nagrywać. I nie będzie nikt widział, jak będę latał dronem. Bo na pewno muszę polatać. To jest tak cudowna woda, że na pewno muszę polatać. Bo nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, ale zrobię to. Na obiadek jakieś kurczak, jakieś warzywka, sos i owoce na końcu. Taki bufecik. Tutaj na tej części wyspy takie domki, tam jeszcze wyżej. A ja teraz pytałem, to my płyniemy na kemping w inne miejsce. Muszę się gdzieś przelać, bo mam spodnie nie za bardzo tak jak powinienem, znaczy spodenki. Ale się małpy drą. Mam nadzieję, że mi nic nie będą kradły. O, widoczki ładne. Widziałem w internecie, że niby noc w domku kosztuje dodatkowe 2000 tajskich batów. Ile jest naprawdę i z kiedy był ten artykuł, to nie wiem, bo wczoraj próbowaliśmy znaleźć takie domki. Nie było kompletnie żadnej informacji na ten temat w internecie, ale to jest ładnie. A dodatkowo no, nic się nie pojawiało, po prostu nic się nie pojawiało. Dlatego wybrałem opcję namiotu, ale została na Phuket. A ja dzisiaj troszkę się będę musiał przemęczyć ze względu na to, że jest po prostu 40 stopni. W nocy nawet jak spadnie do 32-3, no to wyobraźcie sobie spać w saunie. Nie jest wesoło. Ale to jaka tu jest woda. No dawno nie widziałem w Tajlandii takiej. Jest moja łódź numer 3. Po mnie ziomek. Wszystkich zostawiamy. Jedziemy. Nie wiem, w sumie w dwójkę tylko idziemy? Może. Mówię, że płyniemy teraz jeszcze sobie trochę ponurkować, ze względu na to, że później będzie odpływ, już nie będzie takiej fajnej okazji jak teraz. Także idziemy dalej. Dobra, wbijam zobaczyć, co tam jest. Trewie w dozę uciska, ale dam radę. Powiem wam tak, jak mówił mi, że płyniemy na najlepszą rafę, jaka tutaj jest. No no spoko, spoko. Ale tu jest taka rafa. Powiem wam tak, no takie coś to chyba tylko w Egipcie widziałem. W Tajlandii nigdy w życiu nie widziałem takiej rafy kolorowej. Nigdy. Totalnie wiem już, dlaczego wycieczka tutaj jest jedną z najdroższych wycieczek, jakie są. I że mówią, że to jest najlepsze miejsce do nurkowania. Totalny sztos. Top, naprawdę top. Chłopak jeszcze w wodzie, ja już wyszedłem. Ale mi wystarczy. Super było. Coś pięknego. Piękna rafa, piękne rybki. Bardzo dużo różnych. Niestety ani żółwia, ani rekina mi się nie udało zobaczyć. Ale spotkałem Polaków przed chwilą na obiedzie. Mimo że jak nurkowali, to widzieli właśnie 3 małe rekiny, żółwia. Mieli więcej szczęścia, ale dla mnie i tak niesamowite. Bardzo mi się podobało. Mega jestem zadowolony. Ktoś tu chyba chce pokrzyżować moje plany latania dronem. Jedyna łódka jaka stoi to policja czy straż. Jak właśnie z parku narodowego. Jeszcze nie mogę doczekać poranka. Jak tu będzie wyglądało.
Jest taka cisza i spokój, że się zastanawiam, czy to w ogóle ktoś oprócz mnie zostanie na noc. Ciekawe. Teraz zobaczę na kempingu, jak to wygląda. Czy jakby nikogo nie było, to nawet spoko. Byłaby cisza i spokój. A w ostatnim czasie naprawdę tego potrzebuję. Bo jest tak intensywnie, aż za bardzo. Za dużo rzeczy na głowie. Tego przyda się troszkę spokoju. Ale właśnie wielki waran szedł. Czekajcie, złapię go jeszcze. O, tam ucieka. Właśnie przed chwilą mam drogę przeszedł. No. Jesteśmy w kempingu. Chciałbym takie duże, ale niestety nie. To nie mój. Ja mam jeden z tych małych. Tutaj elegancko. Toalety, prysznice. Nie no, ty wielkie, to jest klasa. Myślałem, że będę o takiej. Miałem chwilę nadziei. Ale i tak będzie duży. Tak są spoko całkiem. Fajnie przewiewne, także nie będzie gorąco w nocy. Możecie zobaczyć, oczywiście w naszej ofercie też będziemy mieli tą wycieczkę tutaj. Jak ktoś będzie zainteresowany. Zaraz zobaczymy, co mnie tu czeka w środku. Baron. To by nie było zabawne akurat. Mata, śpiwór i karimata. Jest zamykane na kłódkę. Czego chcieć więcej? Nic więcej nie potrzebuję. Ale najważniejsze jest to. Patrzcie. Jestem w środku. I taki widoczek. A jeszcze jest dzisiaj zachmurzone. Jak jutro rano wstanę w pełnym słońcu, bo takie ma być. Już mi się tu podoba. Totalnie mi się tu podoba. Idę pozwiedzać, co jest dookoła. Chałupa zamknięta. Idę zobaczyć, co tutaj jeszcze jest w okolicy. Ale miękki piasek, ale czuć jest odpływ, że tu przed chwilą jeszcze była woda. Czyli rano się obudzę i prawdopodobnie tam aż będzie woda. Parę osób tylko tutaj jest. Super. Tego potrzebowałem. Właśnie, już zaczyna od takiego dużego glampingu. Dalej są te namioty, co należą do mojego obozowiska, co ja w nim jestem. Ale widzę, że dalej są jeszcze inne obozowiska. Tych namiotów tu jest dość sporo. Ciekawe, bo namiotów jest bardzo dużo, a ludzi bardzo mało. No ale w sezonie pewnie tutaj mają wolno. To jest akurat pewne. Hello. Hamaczek. Ciekawe w ogóle, jak to wygląda sprawa, żeby sobie zostać na parę dni, na przykład w takim miejscu. Muszę gdzieś się tu przebić. Jeszcze zobaczyć tutaj dookoła. Aha, bo to na różne strefy jest podzielone. Pewnie różne biura, różne firmy mają inne strefy. Dlatego tak to wygląda. Kolejne łazienki. Powiem wam, że dość spory jest ten camping, naprawdę. Nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że będzie stało parę namiotów i to wszystko. To jest naprawdę bardzo duże. Dobra, widzę, że tutaj jest tak, że tutaj Tajowie przyjeżdżają po prostu na kempingi też na więcej dni, bo nawet pranie suszą. I to nie tylko ci, bo tutaj też. Także pewnie ze swoim namiotem też można przyjechać. Tylko jak takie coś załatwić? Ja w ogóle nigdzie nie widziałem takiej możliwości. Totalnie nigdzie. No, może dla Tajowie mają inaczej. Może dla obcokrajowców jest inaczej. Ale jeśli ktoś z was ma informacje na ten temat, to dajcie znać.
No jest na samym końcu tej plaży. Myślę, że jak jutro tu przyjdę, schowam się gdzieś tu, żeby polatać dronem, to bez problemu dam radę. Po prostu nie nagrać tego dronem z góry to by był wielki błąd. Wiecie co, jak ktoś sobie marzy mieć rajską Tajlandię bez ludzi, tylko dżungla, plaża, to na pewno jest odpowiednie miejsce. Surin Islands. Cisza, spokój, tylko naturę słychać. No, tylko teraz jest odpływ. To trochę wygląda słabiej, ale spokojnie, spokojnie. Jest pięknie. Była plaża i nie ma. Ale się przespałem trochę. Co to mi się tak... Trzeba się gdzieś przejść, zobaczyć co się tu dzieje. Chyba do dżungli pójdę. Chyba to jest dobry pomysł. Wiecie co, bałem się, że będzie strasznie gorąco w namiocie. Ale te namioty chyba są takie właśnie, żeby nie było. Z 4 stron okienka, no tu wejście. I cały czas jest wiaterek, także jest idealnie. Muszę się pozbierać po kawę, biorę laptopa i siadam do pisania. Czas na kolację. Przez ostatnie 2 godziny pisałem cały czas. Także jestem zadowolony. Padł mi aktualnie laptop, także przerwa, zjem i biorę się dalej. Fajnie się wkręciłem. Mam nadzieję, że będzie szło tak nawet lepiej niż teraz i że będę miał na to czas. W ogóle to byłem przekonany, że ja rano tutaj mam czas dla siebie, parę godzin, że będę mógł pisać. A tu przychodzi, mówi 7:40 śniadanie, 8:20 chyba wypływamy na snorkeling. A później płyniemy może gdzieś dalej. Fajnie. Jutro mam mieć w sumie 4 razy snorkeling. Po co? No ale o to tutaj chodzi w tej wycieczce. Dlatego kolejny raz muszę wymyślić, jak tu przyjechać na parę dni i mieć właśnie czas dla siebie. Ale wycieczkę wam polecam, bo jest naprawdę fajna. Jest to świetnie zorganizowane. To wrzesień 2019 rok. Paweł mnie odwiózł na lotnisko i ruszyłem swoją pierwszą podróż po Azji. Bez pieniędzy, bez planów. I nie wiedziałem, jak bardzo to zmieni moje życie. Niesamowite. Jakbyście się zastanawiali, czy jest tu jakieś miejsce, gdzie można ładować, no to jest. Możecie zobaczyć, ile osób ładuje sprzęt przed nocą. Pisze, że Electricity Open od 6 do 8, ale to nieprawda, bo wcześniej też było. Tutaj możecie zobaczyć cenę, jakbyście chcieli śniadanko na 2 osoby. No, razy 2 trzeba liczyć. Czyli po 120 za osobę. Obiad 280, a dinner 200. Czyli kolacja. Te godziny, w których podają. Spoko, fajnie tu wszystko jest rozwiązane. Sklepik taki miejscowy, jeszcze nasz miejscowy taki sklepik po prostu obozowy. O. Ja czekam, aż mi się laptop trochę podładuje i piszę dalej. Patrzcie, jak świecą te z glampingu. Tak w ogóle za parę dni jedziemy do Khao Sok Parku i tam też będziemy w takich namiotach w dżungli, ale tam to są takie na petardzie, co zobaczycie, no a później na jezioro. Siemanko, siemanko w kolejnym dniu. Ja już po śniadaniu z 8:20 po 6 wstałem, no dlatego na to, że już się ciepło zaczęło robić i nie dało się spać. Rano wody nie było w ogóle, był straszny odpływ, ale teraz widzę, że już jest super. Już woda wróciła. Miałem właśnie płynąć na swój pierwszy snorkeling, bo dzisiaj ogólnie są 4 nurkowania. Mi się po prostu nie chce 4 razy. Powiedziałem, że wolę 2, ale konkretne. Także zamiast wypływać teraz na pierwszy,
Mam jeszcze 2 godziny dla siebie. Poczekam, żeby jeszcze trochę woda wróciła i słońce wyszło. Chciałbym gdzieś się schować i przelecieć tym dronem. Ale słońce jest jeszcze trochę za nisko, także jeszcze chwilę poczekam. I pokażę wam z góry, jak pięknie zielona jest ta wyspa. I jak piękny niebieski kolor ma woda. Tutaj naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest taka rajska, tajska wyspa, gdzie macie ciszę, spokój i naturę. Jeśli ktoś chce przyjechać, obcować z naturą, to jest znakomite miejsce. Ale tu pięknie wygląda. Tam już sobie nurkują, a idę gdzieś tu dalej za górę. Kurde, największy błąd popełniłem, że nie wziąłem żadnych butów ze sobą. No ale cóż, pakowałem się o 6 rano i stało się jak się stało. Nic nie poradzę. Nie wiem, czy jeszcze nie jest za wcześnie trochę, żeby kolor wody był taki, jaki był wczoraj w dzień. Ale zaraz zobaczymy. Niestety chłopaka ode mnie z Łodzi mam takiego, że ja bym go zapytał, czy mogę polatać, jak gdzieś pojedziemy na nurkowanie. To wygląda mi na takiego, że może się nie zgodzić. Ale myślę, że tu jest spoko miejscowa. Pójdę tylko zobaczyć, czy nikogo gdzieś tu nie ma. Ło, ile krabów łazi. No. To powinno być ok. Słaba miejscowa do latania. Widoki słabe po prostu. Z drugiej strony wyspy są zdecydowanie dużo lepsze. Także dobrze, że mam więcej baterii. Potem się zmienić, później tam się gdzieś strzelić. No bo nic nie poradzę. Powiem wam tak, jest coraz bliżej kolejnej podróży. Wczoraj dostałem bardzo ciekawy telefon. Jeśli to się uda, to będzie niesamowicie szczęśliwy. Wtedy jednym problemem jest to, że miałem operację nosa. Nie myślę, że jakaś walka. Coś związane z walkami oczywiście. I to bardzo związane z walkami i jest związane z podróżami. I to jest coś, co już miało się dziać, ale po prostu przesunęło się w czasie. I właśnie przedwczoraj dostałem ten telefon, że jest zielone światło. Kurde. Jeśli tak, wracam do Brazylii. I to mnie bardzo cieszy. Odwiedzę Jezusa. Jezusa, Bella oczywiście. Na parę dni będę musiał tam polecieć do Rio. Ale będzie fajnie. No, nie mogę się doczekać. Dobra, idę się pakować. Biorę mojego ziomka i ruszamy. Dobra, dorwałem ciekawe info związane z tym kempingiem tutaj. Oczywiście, podkreślam, jeśli ktoś chce wycieczkę, odzywajcie się do nas na Instagramie Polacy na Phuket. Pomożemy. Ja wiem oczywiście, że nie każdy lubi sobie sam organizować problemy i tak dalej. Jak ktoś przyjeżdża na wakacje, lubi mieć wszystko podane na tacy, jak to się mówi. Ale jeśli ktoś by chciał przyjechać na własną rękę, no to tak, oczywiście to jest park narodowy, za park narodowy trzeba płacić za wejście. No to za 5 dni od razu się wykupuje. Nie, sorry. Czekajcie, za park narodowy to nie jest podany, ale wiem, że trzeba płacić. Ale tak, za namiot, jeśli taki jak ja spałem, to ale śmierdzi.
to on kosztuje pisze, że coś 500, ale nie wiem dlaczego tu pisze 5 dni. Dziwna akcja. No dobra, mniejsza z tym. Jakoś koło 500 za noc. Jeśli ktoś by chciał ten taki VIP-owski, czyli ten glamping bardziej, z klimatyzacją i tak dalej, to 2000 batów za noc kosztuje. Wycieczki są tu oczywiście jakiś snorkeling i tak dalej, to po 200 batów. Jedzonko, o której sklep otwarty. Fajne takie info, już wam pokażę. Tutaj macie dokładnie napisane i tutaj stronę, na której możecie to zobaczyć. A ja dronem zobaczyłem, że tu niedaleko się przychodzi na drugą stronę. Idę tam właśnie przejść, zobaczyć, czy można się gdzieś tam schować. Idę polatać jeszcze. Wymieniłem baterię, także będzie na dłużej starczy i lecę. Jak ktoś popytał, czym latam, no to aktualnie używam DJI Mini 4 Pro. Dokładnie tak. Ja powiem wam tak, no za taki pokoik w namiocie z klimatyzacją, z tyłu widzicie jest klima normalnie, krzesełka, w środku jest na pewno też łóżko. Takie coś jak kosztuje, czekajcie, jest tu też, dobra, nie będę komuś wchodził, ale takie coś jak kosztuje 2000 batów, to jest jakieś przybliżenie 220 zł, przy samej pięknej plaży, spokojnej, to jest dobra cena, nie ma co ukrywać, ale to jest dobra cena. Teraz zauważyłem, że właśnie za wcześnie się zdecydowałem chyba na latanie, bo teraz kolor wody się tak zmienił. Ale pokażę wam tak. To jest to, że tutaj nie ma ludzi. To jest parę osób tylko. Jest totalny spokój. Bardzo duży atut tego miejsca. Dobra, zbieram się już z kempingu. Super było. Z chęcią tu zostaję jeszcze 2 dni. Ale cóż, trzeba wracać na Phuket, ponieważ jutro zaczyna się Songkran, czyli tajski Nowy Rok. Jest to najlepsze wydarzenie chyba w całym roku w Tajlandii. A jak wygląda? Pokażę wam. Zobaczycie, jak niesamowity jest to czas tutaj. Tajowie świętują parę dni. Bardzo dużo się dzieje. Wszyscy leją się wodą, świętują i dobrze się bawią. Nie zgadniecie, kto zostawił klucz i musi wracać. Normalna akcja. Idziemy sobie, idziemy. A tu cyk, małpa w lesie. Patrzcie, ile ryb przypłynęło. Wszystko to tutaj, do końca. To są ryby. No, a my się już zbieramy. I jedziemy, znaczy płyniemy na nurkowanie. Kolejne nurkowanie za mną. Czy snorkeling dokładnie, nie nurkowanie. O, powiem wam, że naprawdę cudowne są tu rafy. Tak niesamowicie to wygląda. Jakby ktoś zapytał, gdzie jest Nemo, no to jest tutaj, bo widziałem. Nawet parę. Sklonowali go. Serio nie wyobrażałem sobie, że w Tajlandii są tak ładne rafy. Ale się zmęczyłem. Teraz trzeba było pływać. Wiecie, jak się pływa w kamizelce, to jest ludzik. Ale bez kamizelki i bez płetw to już trochę więcej siły trzeba w to wsadzić. Ale dobrze, przynajmniej trening. Każda forma treningu jest dobra, pamiętajcie. No i dopływamy znowu. Fajne nurkowanie było. Teraz czas na relaksik. Właśnie czekam na kawkę. Nie spodziewałem się, że w takim miejscu mogę kawę z ekspresu dorwać. I będzie bardzo przyjemnie sobie wypić z takim widokiem. Dobra, moi drodzy, misja dron. Ale muszę to zrobić tak, żeby nikt nie widział. Może spróbuję tutaj wejść po prostu na domki. Z jakiegoś domku popuścić, znaczy zza domku.
Wczoraj widziałem właśnie tu małpy. No dzisiaj też widziałem. Ej, patrzcie jakie zarąbiste. Wow, natura jest niesamowita. Ale czadowe. Muszę się dowiedzieć jeszcze ile... A, sprzątacz jakiś... A dobra. Muszę się dowiedzieć ile tutaj jeszcze domki kosztują. Bo może też to kogoś zaciekawić. Chociaż uważam, że dużo lepiej pojechać na tą drugą wyspę. Znaczy nie na tą drugą wyspę, tylko w to miejsce, gdzie ja byłem na kempingu. Bo tam jest cisza i spokój. A tu jednak przepływają te wszystkie łódki. I trochę to gorzej wygląda. Czy woda i tak jest piękna oczywiście. Ale wiecie jak jest. No i już się tu przyjeżdża w takie rajskie miejsce. To dobrze mieć spokój. Przypał dziewczyny tu są. Ja chciałem wam pokazać jaki tu widok z domków jest. Baja po prostu. O. Pierwsza misja skończyła się niepowodzeniem, ale się nie poddaje. Dobra, tu jest trasa jakąś, można się przejść przez dżunglę. Także pójdę tędy, znajdę jakieś dogodne miejsce i zrobię swoje. Wiadomo, do dżungli na trekking oczywiście trzeba mieć odpowiednie obuwie. Pamiętajcie o tym zawsze. Nie popełniajcie błędów. Ale tu jest czysta woda. Po prostu nawet nie wiem, czy nie lepiej to wygląda niż Similany. Na pewno w sumie. Tam tylko w jednym miejscu jest, a tutaj jest po prostu wszędzie tak. Wiedziałem, że tu będzie fajnie. No bo to wiadomo, no bo dużo o tym czytałem. A może nie dużo, ale coś. Jak miało być właśnie. Ale aż tego się nie spodziewałem. Dobra, polecam serdecznie. Białko Wojownika. Wojownik 10, zniżka 10% na wszystko. Pamiętajcie. Ale mocny spocik na zdjęcie. Ale fajna trasa tu jest. Wiecie co, jakbym nie szukał miejsca, żeby polatać, to bym pewnie nawet nie trafił na tą ścieżkę. Jak będziecie tutaj, pamiętajcie, że od strony plaży się tutaj wychodzi, koło domków i można iść w fajną trasę. No chyba, że wolicie spędzić czas na plaży, no to co innego. Każdy lubi inaczej odpoczywać. Ja tam wolę aktywnie. Leżenie na plaży mnie nudzi strasznie. No chyba, że czytam książkę, to co innego. Ale i tak po czasie. Ile można się smażyć. Zdecydowanie jak już czytać, to wolę w cieniu. A wy za parę miesięcy, nie wiem ile to będzie. Będzie miesiąc, 2 czy pół roku. Nie wiem jak mi będzie szło. Ale już wczoraj zacząłem. Parę stron wczoraj już napisałem. A podobno najciężej jest zacząć. Później to już idzie jakoś. Później pomysły same wpadają. Wczoraj w ogóle tyle fajnych historii mi się było przypominało. Myślę, że to będzie fajne. Jeżeli się będzie dobrze fajnie czytało, to jeszcze fajnie dla mnie będzie sobie to wszystko poprzypominać. Larger than they may appear. 'Cause nothing is good, it can
podobało. Bo dla mnie petarda. Niesamowite widoki. Serio, po tylu latach myślałem, że mało co mnie będzie zaskakiwać w Tajlandii, a cały czas się to dzieje. Dlatego kocham ten kraj. I te piękne widoki, tych uśmiechniętych ludzi, to pyszne jedzenie. Tak jest. Też ciekawe jak się przejść, zobaczyć co tu jest. Muszę wracać, bo o 13 wypływam. Nie zgadnijcie na co. Znowu nurkowanie. Jeszcze 2 razy. Ale może teraz wejdę jeszcze. Dobra, z łódka, która wolniej przypłynie, znaczy przypłynie, nie wolniej, tylko się z nimi muszę zabrać. I wracam. Znaczy jeszcze po drodze 2 razy nurkowanie. Tutaj grupa jeszcze ma snorkeling. Mi się już nie chce, szczerze mówiąc, wystarczy mi to już co zobaczyłem, to jestem szczęśliwy i odpoczywam. Nie wiem co o tym mówiłem, ale pamiętajcie, że na tą wycieczkę można też przyjechać po prostu na 1 dzień. Nie trzeba wcale zostawać tutaj na noc. Można zrobić opcję jednodniową albo 2-dniową, tak jak ja, z noclegiem. Oczywiście to jest dużo drożej, ale jednodniowa też jest. Dobra, dopłynęliśmy do portu. Loda jeszcze tutaj każdy dostaje jedzenie. Jest jakiś makaron, sticky rice, są skrzydełka z kurczaka, do tego jeszcze szaszłyki, jakieś picie, sałatka, papaja salad dokładnie. Co tu jeszcze mamy? Na pewno, że całkiem dobre jedzenie. Pod względem organizacyjnym wycieczka top. Na maksa dobrze zrobiona. Mega dobrze spędzony czas. Ale kolejnym razem wracam na parę nocy. Bo mam straszny niedosyt. Tak było fajnie. No. Ale noc w namiocie, nie do przeżycia. Za gorąco. Zdecydowanie kwiecień to nie jest dobry miesiąc, żeby spać w namiocie. Od razu wam mówię. Od razu odradzam. No chyba, że się ma glamping taki, wiecie, z klimatyzacją, to można spać. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jak wam się podobał odcinek, zostawcie subskrypcję. Dzięki wielkie. Pozdro.